Hej, hej! Zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. Ostatnio praktycznie wyczyściliśmy rewir katedralny i została nam walka z bossem, z pastorem Amelią. Zanim jednak do tego przejdziemy, spróbujemy posłuchać, co mówi. Najprawdopodobniej nie wyświetlą się napisy. Spróbuję Wam przetłumaczyć to, co ona mówi. Tu mamy notatkę. Dziedzic rytuału krwi, szafarz posługi, połóż rękę na świętym pokryciu ołtarza i wyryj słowa mistrza Laurensa w swoim ciele. Tak. Dlaczego to jest tutaj tak napisane, to powiem Wam zaraz. Patrzcie, ile tu jest amygdali. Spróbujemy wysłuchać, co mówi Amelia. Let us partake in communion and feast upon the old blood. Our thirst for blood satiates us, soothes our fears. Seek the old blood. But beware the frailty of men. Their wills are weak, minds young. The foul beasts will dangle nectar and lure the meek into the depths. Remain wary of the frailty of men. Their wills are weak, minds young. Were it not for fear, death would go unlamented. Seek the old blood. Let us pray, let us wish to partake in communion. Let us partake in communion. Tak. And feast Zwróciliście uwagę, że ona się modli. Może to właśnie dlatego, że usłyszała ten ryk bestii kleryka i wie, że jest następna. I istnieje teoria, że pastor Amelia pojawia się w DLC, w koszmarze tropiciela. Bo generalnie chyba wychodzi na to, że jak jakiś tropiciel albo duchowny zginie tutaj w tym świecie, to momentalnie przenosi się do koszmaru tropiciela. Dlatego Maria tam jest. Widzieliśmy ją, najprawdopodobniej jej kość. Jest w koszmarze tropiciela również Ludwik, czyli święty miecze, tropiciel. Jest też Laurens. Nie ma tam Germana, bo German jest uwięziony we śnie tropiciela. Tak, istnieje teoria, że właśnie pastor Amelia pojawia się w DLC, bo w budynku badawczym spotkamy kobietę, która jest ubrana na biało, tak jak ona, i tak samo się modli. No, ale to jest tylko teoria, nie wiadomo jak jest naprawdę. Dobra, żeby było nam łatwiej pokonać Amelię, to może weźmiemy grudkę krwi, żeby się wzmacniać. Mgłę odrętwienia, żeby nie mogła sobie przywrócić życia. Oraz może ognisty papier. Będziemy używać tej broni, bo ona daje nam bonus do walki z bestiami. Tak, żeby pokonać Amelię, jest kilka sposobów. Pierwszy to jest taki, że można było przyzwać na pomoc Henriette, tam na dole. Drugi jest pokonać po prostu walcząc z nią. Trzeci taki, żeby używać bardzo dużo ognia. Do tego przydałby się rozpylacz płomieni, ale ja mam go zlewelowany, więc mi się na niewiele przyda. Będę używała po prostu tego, co mam teraz. I jest jeszcze sposób cheese'owy, ale to trzeba byłoby zginąć i może go Wam pokażę. Jeżeli zginę, to wtedy się jakoś specjalnie wchodzi w mgłę, tak że AI się nie odpala. Zobaczymy. I posłuchajcie ostu, który już znacie.
działał, nie była zbyt trudna. Mgła udrętwienia nam pomogła, bo dzięki temu nie odnowiła sobie życia. No i dostaliśmy coś od niej, przeczytajmy. Dostaliśmy też od lalki coś za to, że daliśmy jej spinkę. To też zaraz sobie przeczytamy. Najpierw złoty naszyjnik. Naszyjnik pastor Amelii. Użyj go, aby zmienić w krwawy klejnot wzmacniający broń. Naszyjnik przekazywany sobie przez pastorów będących zwierzchnikami Kościoła Uzdrowienia przypomina przestrogę, aby ją odkryć, dotknij czaszki na ołtarzu. O tym za chwilę opowiem, myślę. Nie. Jeszcze to, co nam lalka dała. Lśniący srebrem kamień w kształcie łzy. Użyj, aby zmienić go w krople krwawego klejnotu. Lalka nie krwawi ani nie płacze, a więc jej natura pozostaje nieznana. Ten, kto myśli, że kamień jest cenny, pada ofiarą własnej straszliwej naiwności. W sumie niewiele nam to mówi. Dobra, czeka nas kolejna cutscenka. I w ogóle tam u góry będziemy jeszcze kiedyś chodzić. Możecie zwrócić uwagę, że tutaj świeci się lód. To jest czaszka Laurensa przemienionego już w bestię. Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know. You think now to betray me. No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave. Tak, słyszeliśmy Laurensa i Willema z Byrgenwerth. By the gods, fear it, Lawrence. Willem był przeciwnikiem używania starej krwi wielkich. Czego nie można było powiedzieć o Laurensie i Laurens właśnie tej krwi użył, dlatego stała się plaga bestii. On uważał, że używanie krwi bogów pozwoli patrzeć tak jak wielcy. Natomiast Willem do podniesienia swojego wglądu używał oczu. Tak, to jest czaszka Laurensa tutaj w tym świecie, natomiast w DNC znajdziemy jego ludzką czaszkę. Jest pewna teoria związana z lochami, o której oczywiście powiem, bo ten moment w lochach będę chciała wam pokazać. Mamy hasło strzeż się starej krwi i Willem w ogóle mówił o zdradzie. Wydaje mi się, że gdy Laurens opuszczał Willema, to samo zrobiło również wielu jego uczniów oraz German. Teraz, skoro pokonaliśmy pastora Amelię, to dzień, albo raczej późny wieczór zamienił się w noc. I ci biali olbrzymi będą spać. Tam jest ścieżka do Jahargul. Zaraz ją spróbujemy przejść, ale chcę wam jeszcze pokazać. Widzicie? On śpi. Spróbujemy pozbyć się tych przeciwników po cichu.
My chcemy iść, otworzyć miejsce prowadzące do zakazanego lasu. I może znajdziemy tu Alfreda? Nie znajdziemy go jeszcze tu. No nieważne. Nieważne. Ale przejdźmy tutaj. The password. To jest jeden z 3 przyjaciół, sług Willema. Jak widzicie, ten już jest martwy. W cat contencie on do nas mówił coś w rodzaju, że już dawno nie widział przybysza żadnego. I w cat contencie on mówił bardzo różne przedziały czasowe, że tam nie widział od 10-leci, od pół wieku itd., itd. I przestrzegał nas przed tym, żebyśmy nie wchodzili do zakazanego lasu. Zakazany las jest miejscem, tak jak już mówiłam, degeneratów, ale również został zamknięty przez Kościół Uzdrowienia. Przez to. Dlatego, żeby żaden ciekawski nie trafił do Byrgenwerth i być może nie rozwiał iluzji. I przez to nie wspomógł dalej rytuału Menzisa. Będę o tym mówiła później. Natomiast teraz dla mnie najważniejsze jest to, żeby sobie zapalić lampeczkę, więc olejemy wszystkich przeciwników. Wrócimy do snu tropiciela, spędzić swoje echa. Być może porozmawiać z lalką i z Germanem. I odebrać dar od posłańców. Welcome. What is it? Czy ma nam coś do powiedzenia? Hunters have about the gods and their love. But do the gods love their creations? I am a doll created by you humans. Would you ever think to love me? Of course. I do love you. Isn't that how you've made me? Hunters have about, but Tak, I am lalka a została of stworzona course na I do. podobieństwo Isn't Lady that- Marii, więc wydawałoby się, że German powinien ją kochać. Ale no lalka jest zupełnie inna z charakteru niż Lady Maria, więc się Very nie well. udało. Let me. Dostajemy coś od posłańców. Oko tropiciela pijanego krwią przywołuje tropicieli do koszmaru tropiciela. Zdeformowany stwór przeniesie cię sprzed kaplicy Oedona. Dostaliśmy dostęp do DLC. Tak. Zwróćcie uwagę na tą źrenicę. Taką samą źrenicę ma Alfred. Dlatego wiadomo, że jest zarażony. Czy jest tu German? Tu nie ma Germana. A czy gdzieś tu jest? Tu też go nie ma. Dobra, to myślę, że pokażę wam, co się stanie z Gilbertem, bo teraz przez to, że pokonaliśmy Amelię, to pewien jegomość podszyje się pod pierwszego lepszego NPC-a, z którym zagadamy. I da nam pewien przedmiot, który otworzy nam przejście do opcjonalnej lokacji.
Pamiętacie, że tu siedział Gilbert, prawda? A teraz mówi ktoś inny. Glory be. You know not the value you possess. But more's the pity. The hours of the night are many, and the beasts more than I can count. A veritable hunt unending. Not even death offers solace, and the blood imbibes you. A most frightful, but I'm willing to do you a step lightly round to the right of the great cathedral and seek an ancient, shrouded church. The gift of the Godhead will grant you strength. Yes, I'm unquestionably certain. Dostaliśmy kamień. Prążkowana, zdeformowana skała albo fragment meteorytu wygląda na bezużyteczną, ale jest wypełniona dziwną siłą grawitacyjną, która zapobiega jej odrzuceniu. Jako rzekła niegdyś wątpiąca dusza, zakradnij się na prawo od głównej katedry, szukaj starożytnego, spowitego mrokiem kościoła. Boski dar da ci siłę. Teraz już powinien, następnym razem powinien się już tu normalnie pojawić Gilbert. Ta osoba, która do nas przemawiała, to jest pająk Patch. Wydaje mi się, że Patch pojawia się prawie w każdych grach From Softu. Wiem, że nie było go w Sekiro, a może go przegapiłam. Tak, tu dał nam kamień, który pozwoli nam przejść do pewnej lokacji, do której teraz właśnie się udamy. Najprawdopodobniej rozpoczniemy tą lokację, ale jej nie skończymy, bo ona jest dosyć długa. I myślę też, że po prostu sobie przebiegniemy, tylko zmienię może. Pozbędę się tych przedmiotów, bo są mi niepotrzebne. Tak, czyli idziemy w stronę Jahargul. Ale jeszcze nie trafimy do Jahargul. To jeszcze nie ten moment w grze. Tam jest dwóch tropicieli. Jeden stoi tam, drugi stoi gdzieś tu. Czyli oni pilnują, strzegą wejścia do Jahargul. Tak w sumie oni nic nam nie dają szczególnego. Więc słuchajcie, może ja tutaj spróbuję wszystko na przyspieszeniu przejść. Tak, tam u góry jest Bugman. Nie chcę z nim walczyć. Tu powinno się pojawić kilku skiterów. A w sumie też to wszystko przyspieszę.
Dobrze, jesteśmy w miejscu, w którym mieliśmy być i nie możemy otworzyć tych drzwi na razie. Jeżeli byśmy je otworzyli i nie mielibyśmy tego kamienia, który otrzymaliśmy, to Amydala by nas złapała i po prostu zabiła, a tak zostaniemy przeniesieni do pewnej lokacji. Tak wygląda Amydala. Oh, Amygdala. Oh, Amygdala. Have mercy on the poor bastard. Tak, zostaniemy przeniesieni do budynku przypominającego Byrgenwerf. Ta część budynku została przeniesiona do koszmaru. Tak. Jest to dosyć krótka lokacja. Ona ma 2 poziomy. Do drugiego poziomu dojdziemy wraz z postępem fabuły. Natomiast o, tu jest patch. Ten, który dał nam kamień. What a joy it is to behold the divine. It must be such a pleasure. You're in my debt, you know. You're nigh on a beast of the field. But here you are, treading a measure with the gods. Are your feet as fat as your Oh, cease this dithering. Take the plunge. Zabijemy go na pewno. Jest irytujący. Jeszcze nam przeszkodzi. Tak, ta aula została ukryta w koszmarze, jak stał się rytuał Menzisa i jak świat został przykryty iluzją. Spójrzcie, że tu jest bardzo dużo oczu. A Willem lubił oczy. Jakkolwiek by to nie brzmiało. To są jego studenci, którzy już przypominają trochę Ptumerian. Klucz do auli. Klucz do auli w budynku prelekcyjnym. Dziś piętrowy budynek prelekcyjny krwawi koszmarami, ale niegdyś był miejscem refleksji, w którym żacy uczyli się historii i archeologii. Być może wciąż tak jest, a studenci z niecierpliwością oczekują powrotu swojego profesora. Tak, Byrgenwerf był znany ze swoich badań. Ze swoich badań jakich? No, kopali w ziemi i dokopali się do lochów. Generalnie zobaczmy jeszcze to odzienie, mundurek studenta. Mundurek studentów Byrgenwerf, upadłej placówki edukacyjnej. Ta wersja nie zawiera grubej peleryny. Korzenie kościoła uzdrowienia tkwią w Byrgenwerf, co objawia się także w podobieństwie mundurków. Strój nie skupia się na wiedzy czy myśli, ale jest zwyczajnie pretensjonalny, co na pewno doprowadziłoby mistrza Willema do rozpaczy, gdyby tylko o tym wiedział. Tak, z Byrgenwerf wywodził się Laurens, który założył kościół uzdrowienia. Wywodził się Mikolasz, który założył szkołę Menzis. I oni doprowadzili właśnie do plagi bestii tak naprawdę. Mamy jeszcze jedno przejście do otworzenia. Gdzie ono było? Dostaliśmy klucz. To jest podobno dobry spot do farmienia. Jak się ma rozpylacz płomieni. Przyspieszę to. Najważniejszy jest ten dla mnie.
to dla mnie miejsce, bo dostajemy tutaj pewien przedmiot. Dzięki temu przedmiotowi będę mogła jakby używać kul bez pistoletu, bo teraz skoro mam tą wersję Ludwika dwuręczną, to nie mogę używać pistoletu, a mając... Boże, gdzie to jest? Mając wyekwipowane o to, będę mogła jakby parować bez pistoletu, tylko mam za mało wiedzy tajemnej. Pozostałej starożytnej prawdy odkrytej w Byrgenwelf użyj widziadeł bezkręgowców będących wyroczniami wielkich, aby częściowo przywołać opuszczonego Brietasa. Pierwsze odkrycie dało początek próbom poznania kosmosu z wnętrza starego labiryntu. Doprowadziło też do założenia Huru. Hulu, czyli tej najwyższej instancji w Kościele Uzdrowienia. Tak, będę z tego korzystała. Na razie jednak przejdźmy do kolejnej lokacji. I myślę, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Będziemy się znajdowali na granicy koszmaru, czyli totalnie opcjonalnym miejscem. Ważne, żeby w tym miejscu mieć wyłączone połączenie z siecią, bo inaczej będą nas zalewali przyzwani tropiciele i będzie trudniej. No to ja Wam dziękuję i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa pa!